Nie umarł. Wręcz przeciwnie. Jeśli przyjrzeć się statystykom, to tak w zasadzie nigdy kanał nie radził sobie lepiej, ponieważ nie mieliśmy jeszcze wcześniej filmu, który w ciągu zaledwie 3 tygodni wspiąłby się na poziom 70 000 odsłon. Jak dla nas to jest bardzo dużo. Ostatni film Bloni radzi sobie bardzo dobrze i co za tym idzie właśnie, kiedy stworzy się coś takiego i to dzieło, które się ludziom zaprezentowało, zaczyna mieć taką popularność jak w tym przypadku, to po prostu następuje coś takiego jak jakiś kac twórczy. Z braku lepszego określenia, czyli po prostu zaczyna człowiek mieć jakieś takie dziwne przemyślenia, co dalej. Udało się zrobić taki film, który jest taki popularny, ale by było fajnie, jakby wszystkie nasze filmy miały tego typu oglądalność. Ale jak do tego doprowadzić? Wydaje się to zupełnie nieosiągalne, ponieważ dzisiaj ja tutaj znowu Wam trochę poopowiadam, odpowiem na kilka pytań. Przy odrobinie szczęścia będzie 3000 odsłon i kiedy znowu zdarzy się coś takiego, że dostaniemy 70 000? Może za pół roku, może za rok? Więc kac twórczy to jest jeden z powodów, dla którego była dość długa przerwa, a drugi to jest po prostu taki, że czasami każdy potrzebuje trochę oddechu i po prostu zrobić sobie przerwę. Ale dzisiaj już jestem ponownie i będę mówił o 3 tematach zupełnie jeden z drugim niezwiązanych ze sobą, po to, żeby zainspirować znowu jakąś dyskusję i pociągnąć to wszystko dalej. Jakiś czas temu pamiętam, że jeden z Was zadał pytanie na temat nazw stacji radiowych w USA, dlaczego one są takie dziwne i jak je rozszyfrować. O dziwo nie potrafiłem znaleźć tego komentarza w tej chwili, nie wiem co się z nim stało i gdzie sobie zniknął, ale tak czy inaczej w roku 1912 wygooglowałem temat, odbyła się jakaś międzynarodowa konferencja, na której postanowiono, że Stanom Zjednoczonym są przydzielane 2 litery K i W, czyli K and W, które od tej pory będą używane w nazwach stacji radiowych. Żeby było śmieszniej, na wschód od Mississippi wszystkie stacje radiowe muszą rozpoczynać się od litery W, a na zachód od litery K. A dlatego jest to śmieszne, ponieważ tak intuicyjnie na zachód, czyli west, byłoby łatwiej, gdyby rozpoczynały się od litery W, ale z jakiegoś powodu zrobiono to na odwrót. Pozostałe 3 litery w nazwach stacji radiowych to po prostu lokalne skróty, bądź też odpowiedniki stacji telewizyjnych, które w jakimś momencie zdecydowały, że będą również miały stację radiową, jak na przykład WCBS czy coś w tym rodzaju. Drugi temat, tak jak zapowiadałem, zupełnie niezwiązany z poprzednim. Czy istnieje jakiś podział preferencji politycznych, republikanie i demokraci, jeżeli chodzi o określone stany? Czy też może podział, który według komentatorów politycznych niewątpliwie istnieje, przebiega bardziej na granicy duże aglomeracje miejskie i prowincja? Istnieje oczywiście taki podział w Stanach. Najkrócej mówiąc, w miastach głosują bardziej na demokratów, im bardziej w stronę wsi i mniej rozwiniętych obszarów, tym więcej głosów czerwonych, czyli na republikanów. Ciekawa natomiast jest odpowiedź na to pytanie, której udzielił jeden z Was, jeden z użytkowników, z komentujących. Niedługo znowu będą wybory, więc w TV-necie będą mapki dokładne stanów tradycyjnie głosujących na jednych lub drugich oraz stanów swing, czyli wahających się pomiędzy 2 partiami. I dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ bardzo dużym problemem w Stanach jest coś takiego, co nazywa się gerrymandering. Z tego, co udało mi się wyczytać, ten problem również istnieje w Polsce. I gerrymandering to jest taki proces, w którym można wygrać wybory, mając na przykład tylko 40% głosów w danym okręgu. Na pierwszy rzut oka coś takiego wydaje się nierealne albo wręcz niemożliwe. Natomiast jeśli przyjrzymy się pierwszemu przykładowi, który po wygooglowaniu terminu gerrymandering łatwo znaleźć w sieci, widać wyraźnie, że przy odpowiednim podzieleniu okręgów wyborczych i manipulacji granic tych okręgów wyborczych można tak dostosować wyniki wyborów i je przewidzieć na podstawie oczywiście wiedzy historycznej i najróżniejszych narzędzi badających opinię publiczną, że zwycięstwo przy znacznie mniejszej ilości faktycznych głosów jest całkowicie matematycznie możliwe i realnie osiągalne. Będąc całkowicie fair, obydwie strony to robią. I republikanie, i demokraci dopuszczali się takich niecnych postępków w przeszłości.
przez ostatnie 2,5 roku, czemu również nie da się zaprzeczyć, jest na to bardzo wiele dowodów ze strony republikanów. Ta aktywność polityczna nasiliła się do tego stopnia, że po prostu naprawdę ciężko komentować to bez wyrażania swoich własnych poglądów i opinii politycznych. Trzeci temat na dzisiaj to kolejna ciekawostka, podpadająca pod taką kategorię, którą możemy określić rzeczy, nad którymi zawsze się zastanawiałem, a których nigdy wcześniej nie sprawdziłem, nie wygooglowałem, nie dowiedziałem się, dlaczego tak w zasadzie się dzieją i co jest z nimi związane i jaki jest ich powód i tak dalej, i tak dalej. Szukając odpowiedzi na temat nazewnictwa stacji radiowych w USA, natknąłem się na bardzo ciekawy artykuł tłumaczący, dlaczego policjanci podczas rutynowego zatrzymania drogowego, rutynowej kontroli drogowej dotykają zawsze tylnego światła zatrzymanywanego pojazdu. Przeczytałem o tym w sieci i kilka dni później udało nam się nawet zapytać prawdziwego policjanta na służbie tutaj w Stanach o to, dlaczego tak jest. Otóż policjanci dotykają tych tylnych świateł pojazdów po to, żeby zostawić swoje odciski palców na kontrolowanym pojeździe. W razie gdyby coś poważnego się stało, istnieje wtedy dowód na to, że ten policjant był przy zatrzymaniu tego pojazdu. Jest to coś, czego uczą ich w Akademii Policyjnej i do dzisiaj jest praktykowane, mimo że w dobie kamer wszechobecnych i wszelakich innych instrumentów, które pozwalają na zlokalizowanie przestępcy, czy też zaginionego policjanta na przykład, nie trzeba już polegać na tego typu dowodach niezbitych, aczkolwiek nadal się to praktykuje i nadal jest ta metoda stosowana po to właśnie, żeby wzmocnić dowody w razie gdyby doszło do jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że jeśli nic innego, to dostarczyłem Wam chociaż odrobinę rozrywki i podałem Wam kilka ciekawostek, o których możecie teraz powiedzieć znajomym przy najbliższej imprezie, jak dyskusja opadnie i nikt nie będzie miał nic innego ciekawego do powiedzenia, to możecie im powiedzieć: a ja na przykład wiem, dlaczego w Ameryce policjanci dotykają tylnego światła zatrzymywanego samochodu zawsze. Zastanawialiście nad tym się kiedyś? Bo ja to wiem. Pracujemy nad kilkoma ciekawymi pomysłami, które mam nadzieję niedługo zostaną zrealizowane całkowicie i będziemy mogli opublikować je na tym kanale. Kanał nie umarł, jesteśmy tutaj nadal, żyjemy, pracujemy nad nowym materiałem i dołożę wszelkich starań, aby nowe filmy pojawiały się co 3 dni, tak jak baner na naszym kanale komunikuje. Do jutra zatem, nie do jutra, do zobaczenia za 3 dni.